Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume. Zapraszam Was na dzisiejsze moje dziwne zapachy w kolekcji. Opowiem Wam, co sprawia, że są dziwne, dlaczego je uważam za dziwne. No i co? Jeżeli dziwne, no to niektórzy z Was pewnie muszą na nie uważać. Zapraszam. Postanowiłam stworzyć takie zestawienie i zastanowić się nad moją kolekcją właśnie pod względem tego, co inni mogą uznać za dziwne, co niekoniecznie zrozumieją, bo na przykład układają się w dosyć taki niezbyt przyjemny może dla większości sposób, a może pewne podanie nut jest dosyć takie inne, co sprawia, że no nie każdy się z tym zapachem polubi. Także to jest takie zestawienie, nad którym ja się zastanawiałam i postanowiłam Wam o tym opowiedzieć. To jest wszystko dla osób o mocnych nerwach, dla osób, które dziwne zapachy i lubią, i dla tych, którzy nie lubią, bo się dowiedzą, czego być może mają unikać. I zacznę, słuchajcie, od takiej próbki 3 ml, którą dostałam chyba od Kasi. Od Kasi wymieniałyśmy się. Ona wzięła ode mnie i przysłała też mi. I to jest Le Vie di Milano i Vicoli Via Fiori Chiari. Włoski, piękny język. Słuchajcie, dlaczego to jest w takich zapachach dziwnych? Dlatego, że to nie jest zapach, który trafi do większości. On jest aromatyczny, balsamiczny, ale przede wszystkim jest tu albo kmin, albo kumin. I teraz wejdę sobie w nuty, bo aż jestem ciekawa. Jest tu czarny pieprz, paczula. No właśnie, może to ta paczula z tym czarnym pieprzem. Czarny pieprz, oczywiście, że tak. I to ten ostry, przyprawowy, nie taki słodki czarny pieprz, jaki ja znam ze składników, robiąc swoje perfumy. Tylko to jest taki urealniony czarny pieprz z paczulą, która jest jakaś taka zimista. Ten zapach nie spodoba się każdemu. Nawet pokusiłabym się powiedzieć, że być może niewielu go doceni. Ale ja Wam powiem, że ja go trochę używałam i mi się podoba, ponieważ jest tu jakieś takie kwiat ziołowy. Tutaj jest napisane, że jest to aksamitka. Być może aksamitka tak pachnie. To jest zapach, który potrzebuje być w jakiś sposób zrozumiały. Nie jest on łatwy, wręcz bym powiedziała, że dosyć trudny węchowo. Wydaje mi się, że też niewielu może się z tym zapachem polubić, ale on się układa w pewien sposób na skórze, który mi osobiście bardzo pasuje, bo wbrew temu, co ja Wam mówię, że jest taki strasznie aromatyczny, pieprzny, taki właśnie ziemisty, aż taki wręcz taki jakby korzenny kwiat czuć. No czuć takie nuty, które myślę, że większości mogą przeszkadzać, ponieważ mimo, że jak mówimy o zapachu, że jest aromatyczny, to na ogół myślimy sobie, że ten zapach jest świeży. A ja nie wiem, czy mogłabym ten zapach do końca nazwać świeżym. Ma on w sobie jakąś ciężkość, nie jest też za bardzo przestrzenny, mimo że ma pieprz, to nie do końca jest przestrzenny, bardziej taki korzenny. Może bardziej w stronę świeżokorzenną niż ciepłokorzenną, ale jednak tak bym go oceniła. To jest zapach, który no, niewiele osób może docenić i polubić. I dlaczego go tu wciągnęłam? Przecież nie mam flakona. No ale 3 ml, słuchajcie, to się zużywa i zużywa, wiem, bo mam projekt Denko i zużywam i zużywam.
Więc wiem, że to też jest, trzeba użyć sporo razy, żeby zużyć. Więc uznaję, że taki zapach mam, znam i naprawdę, jeżeli te linie właśnie, bo to jest linia Limitless w ogóle, te, którą ja mam, tylko ja mam totalnie inny zapach, La Villa Spiga, a to jest właśnie coś totalnie przeciwnego, coś nawet niektórzy by powiedzieli bardziej może męskiego. No tak. Kolejny zapach to nie chciałabym iść tym, co Wy wiecie, że tu będzie, bo nie oszukujmy się, no Wy częściowo wiecie, jakie tu zapachy się znajdą, ponieważ ja Wam niejednokrotnie mówię, że one są dziwne. Nie dla mnie, ale wiem, że otoczenie różnie może te zapachy odebrać. Natomiast ja chciałam totalnie z innej beczki. Teraz Was troszeczkę bardziej zszokować, dlatego że chciałabym powiedzieć o La Fille de Berlin. Serge Lutens. Ja mam akurat limitkę. Dlaczego? Dlatego, że to jest róża, którą trzeba moim zdaniem zrozumieć. Ona jest dziwną różą. Pod jakim kątem? No, tak jak o róży Wam mówiłam, jest róża mydlana, jest róża dżemowa, jest róża kwiatowa, taka bardziej też świeża. Sporo jest tego. Generalnie róże można podać na wiele sposobów. Ale ten sposób podania tej róży wydaje mi się, że może nie podpasować niektórym ze względu na właśnie taką, ja to nazywam kompotową różą, ale tak jak Agnieszka mówi, jest tu jakaś metaliczność. I zdecydowanie właśnie przez tę metaliczność ja stwierdzam, że ta róża może nie przypaść do gustu wszystkim. Jest tu ta metaliczność, jest jakaś też przestrzenność, ta róża jest dosyć świeża, ale jednak bardziej taka kompotowa, też ma coś trochę z dzikiej róży, jest inna, charakterna i taka, do której moim zdaniem też trzeba dorosnąć. Nie każdemu się ta róża spodoba. Szybciej stawiam, że róża dżemowa to jest bardziej może taka dla ogółu, albo ta właśnie mydlana, że jest bardziej dla ogółu. To jest wypust róży, który trzeba naprawdę różę kochać. Już wiedzieć, że to jest w ogóle to i że w jakiejkolwiek postaci te róże będziecie mieli, to będziecie zakochani, żeby właśnie z tą różą się polubić, bo to moim zdaniem najłatwiejsze podanie róży nie jest. Nie może w tym zestawieniu też zabraknąć zapachów Franceski Bianchi. I teraz Wam pokażę The Lover's Tale, natomiast generalnie ja Wam muszę powiedzieć, że uważam, że dla wszystkich osób, które lubią zapachy gęste, konkretne, mocne, dymne, kadzidlane, jakieś tego typu wytwory, to się na 100% z tym zapachem pokochają. Jeżeli kochają skórę, to takie podanie skóry też im przypadnie do gustu. Ale właśnie ogólnie uważam, że skóra nie jest dla wszystkich. Pamiętajcie też, że ja robię Wam te zestawienie z perspektywy kobiety i głównie myśląc o kobietach, mówiąc Wam teraz o tych zapachach, więc ja myślę w takim kontekście, że większość kobiet może tego zapachu naprawdę nie zrozumieć, nie polubić, będzie mu wręcz śmierdział. A dla mnie jest to coś przecudownego i przepięknego. Natomiast też wiem, że jest gro dziewczyn, osób, które lubi się w takich woniach jak ja, zaczyna szukać czegoś intensywnego, ciekawego, to moim zdaniem ten zapach jest dla nich. To jest przepiękny, przecudowny zapach, który bardzo mocno się za Wami ciągnie i który mega ma trwałość, projekcję, jest naprawdę super. Ale tak jak mówię, nie każdy się z tego rodzaju skórą pokocha. I tak samo drugi zapach Franceski Bianchi Angel Dust. Jeżeli chodzi o Angel Dust, to można by powiedzieć, że jest to taki ambrowy zapach pudrowy, jakbym miała Wam opisać tak ogólnie, czuć tu irys i tak dalej, ale w formie pudrowej. Natomiast
Ja wyczuwam tu bardzo silną nutę metaliczną, taką, która się kojarzy z jakimiś olejami, smarami, benzyną wręcz, bo ja mam wrażenie, że te płyny też aż takie są metaliczne, aż takie skrzypiące, wiecie o co mi chodzi, taki ma wydźwięk to. No i ja tu tę nutę silnie czuję, więc jeżeli ktoś równie dobrze wyczuje tę nutę jak ja, to uzna ten zapach za totalny dziwoląg, nienoszalny i tak dalej. Jeżeli natomiast ktoś uzna tę nutę, tak jak ja uznaję tę nutę, za coś, co dodaje jakiejś przestrzenności temu zapachowi i wręcz niebywałej oryginalności i czegoś, co z takiego pudrowego zwyklaczka nagle staje się czymś mocnym, intensywnym i pięknym, to na pewno się pokocha z tym zapachem. Ale tak jak mówię, ogólny odbiór większości moim zdaniem będzie, że to jest dziwak. Kolejny to jest też skóra i ogólnie myślałam nawet o tym, żeby tak naprawdę skórzane wziąć tu wszystkie, bo wydaje mi się, że no, skóra jako skóra w takim kontekście kobiety jest już czymś dziwnym dla większości. Ale wzięłam tu zapach Orto Parisi Stercus. I teraz tak, to jest niby zapach skórzany, natomiast bardziej od tych aspektów skórzanych, dlaczego mówię niby? Dlatego, że wydaje mi się, że praktycznie każdy uzna go za udowy zapach. Z tym, że ud tu jest podany w bardzo mocny, wręcz taki balsamiczny sposób, ale co mnie przyciąga do tego zapachu, to metaliczność. Ja po prostu tu czuję normalnie metal. Tak jakbym lizała wręcz ten metal i on aż ma taki smak. I to tutaj czuć. Strasznie dużą metaliczność tego zapachu. I to mi się podoba bardzo, ale uważam, że większości nie przypadnie do gustu, ponieważ to jest trochę tak jak z pisaniem paznokciem po tablicy, już mnie odstrasza, że niektórzy mają tak z metalicznością, że aż po prostu ich skręca i nie mogą. I wiem, że jest tak, że jak ktoś poczuje w zapachu, to go wręcz to odrzuca. Bardziej niż jakieś stęchlizny w zapachach, niż coś takiego, to ta metaliczność. I ja tu czuję strasznie mocno tę metaliczność i ona mi się bardzo podoba. To tak jakbym, bo ja czuję go udowo, ale raczej na samym początku. Później czuję już bardziej zapach skórzany, z tym, że tak jakby kurtka skórzana, którą macie na sobie, miała miliony klamr metalowych, które Wam gdzieś tutaj przy twarzy, wszędzie po prostu latają i pachną Wam, aż o zęby skrzeczą wręcz tą metalicznością. I to jest taki zapach. I wydaje mi się, że większość po prostu nie zaakceptuje tego zapachu, że większość może ten zapach odrzucić, a mi się spodobał bardzo, no ale tak jak mówię, to jest raczej dziwak. Kolejnym dziwakiem to już pójdę może standardowo, że jest oczywiście Unum Filippo Sorcinelli il giorno nell'ora. Il giorno nell'ora? Nie, il giorno nell'ora. Dobrze zapamiętałam. Ja pierdziu. Tak, to jest zapach, który absolutnie nie jest dla mas. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby go spróbować i dać mu szansę, to być może będzie to jego taka miłość, jak i moja. A dla mnie to jest taki zapach właśnie dziwny. Czuć tu takie nuty, które no, są kontrowersyjne, może tak bym to ujęła. Natomiast on na Fragrantice moim zdaniem jest bardzo zmyłkowo opisywany, dlatego że jest opisywany jako aromatyczny, cytrusowy, pudrowy, morski, drzewny.
Ja go w ogóle tak nie odbieram, więc albo coś jest ze mną nie tak. Natomiast ponieważ to jest moje zestawienie, nadal uważam, że raczej będzie uważany za dziwny zapach. Czasami do nas trafiają, wiecie, zapachy, które potrafią nas szokować i ten zapach do mnie tak, w taki sposób mam wrażenie, że właśnie trafił, ale jest zdecydowanym dziwolągiem i w ciemno. Wiem, że jedna z Was w ciemno go kupiła, ale nigdy w życiu nikomu bym nie powiedziała, żeby kupił go w ciemno. Ale zachęcam testy, bo może się okazać, że zostaniecie oszołomieni tak jak ja. Zostały mi 4 dziwolągi. No i zacznę może znowu od czegoś, co wiele osób zna. Tkliwi Nihiliści numer 2. To jest, mam wrażenie, że bardzo znany zapach tej marki. No i to jest generalnie skórzana historia, natomiast w sposób dziwny podana. Też trzeba się przyzwyczaić do tego, że tkliwi nihiliści, pierwsi psiki dają Wam totalnie coś innego niż później, za moment, kiedy ten zapach tak naprawdę się na Was ułoży. Ale on jest cały czas taki, mam wrażenie, silnikowy, trochę z jakimiś takimi właśnie akcentami, że on nie do końca układa się w taki sposób standardowy dla wielu, może tak bym to ujęła. Dla mnie jest to zapach zdecydowanie, który powinien być w worku dziwne, zdecydowanie dla osób tylko i wyłącznie odważnych i zdecydowanie dla tych, które są gotowe na różne doznania, bo myślę, że zwykły taki nos, który lubi owocowe, kwiatowe, słodziutkie zapachy, z tym zapachem absolutnie się nie zrozumie i nie polubi i wręcz go odstręczy. No a drugi to jest oczywiście numer 1, o tamtym zawsze będę mówiła jako pierwszym. Można by założyć, że ten bardziej może trafić do reszty, natomiast dlaczego ja go uważam za dziwny? Bo generalnie jest to ziemiste podanie zapachu, ale znowu pierwszy rzut jest po prostu taki samochodowy, bardzo mocno samochodowy. A to, co czujecie później, to ja bym powiedziała, że to są takie korzenie w ziemi. Dosłownie ja czuję, jak się czasami coś pieli i wyciąga z korzeniem i na tym korzeniu jest ta ziemia, jeszcze taka nieotrzepana. To ten zapach po prostu tu czuć. Dlatego uważam, że no nie każdy go zrozumie i nie każdy z nim się polubi, że jest to jednak zapach dla takich, którzy poszukują jednak czegoś troszkę innego, skręcającego, albo dla takich, kto odbierze ten zapach totalnie inaczej. Ale w mojej ocenie należy on do zapachów dziwnych. W mojej ocenie należy też do zapachów trochę dziwniejszych Imaginary Authors, The Cobra and the Canary. Jak wiecie, Agnieszka mi ten zapach wybrała do 10 na całe życie i ja go jako ubytkowy flakon dorwałam. Tak. W czym on jest dziwny? Ano, ten zapach ma bardzo dziwny początek i taki, który odrzuci Was. I ten początek trochę trwa. Nie trwa on 5 sekund i zaraz się przeobraża. Chwilę z nim trzeba pobyć. Więc trzeba ten początek też polubić. Jest to zdecydowanie zapach skórzany. Dla mnie przepiękny, ale dla większości moim zdaniem nie do zaakceptowania. Dla większości będzie to dziwoląg, który niektórzy nawet na tyle nie dadzą mu szansy, na tyle się nie zechcą w niego wczuwać, że nawet nie dostrzegą być może tej skórzaności jego. Ale ten zapach jest naprawdę śliczny. Naprawdę, dla mnie jest to petarda, ale nie, jest zbyt dziwne. Są też jakieś takie nuty dymności, ale takiej bardziej papierosowej właśnie, takiej jakby ktoś przy Was palił papierosa i ten początek no trochę trwa, jest właśnie taki dziwny. Ja może nie do końca wyczuwam jakieś takie nuty samochodowe, bardziej takie nuty
jakichś takich ziół palonych, jakiegoś siana palonego, właśnie jakiś taki dym papierosowy unoszący się, jakby ktoś przy Was po prostu palił. O tego typu rzeczy ja tu czuję. Natomiast później dla mnie to jest po prostu zapach skórzany, stricte, ale trzeba przetrwać ten początek, który najkrótszy nie jest, dlatego jest to dziwny zapach. No i bardzo dziwnym zapachem dla większości, i jestem tego pewna, będzie Frederic Marek Rose Queer. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy poradzi sobie z tym pieprzem seczuańskim, moim zdaniem. Czym się różni ten pieprz i dlaczego ja cały czas powtarzam syczuański, bo tak, bo przeczytałam na Fragrantice, ale pieprz syczuański to jest pieprz, który jest jednocześnie taki jakby połączony z jakąś ostrą papryką, czymś takim. Czuć jego ostrość, aż Wam wibruje po prostu w nosie. Inaczej troszeczkę nadaje charakteru niż taki pieprz czarny, który my znamy. Dlatego cały czas powtarzam, że to ewidentnie czuć, że to jest syczuański. No i dlaczego? Bo ktoś, kto kocha róże i skórę, też nie każdy ogólnie lubi się z połączeniem róży i skóry, bo to może też dla niego być dziwne połączenie. To jest już pierwsza dziwna rzecz. A druga dziwna rzecz to jest ten pieprz syczuański, który właśnie jest przez cały zapach. On nie znika. I czasami ktoś, tak mi się wydaje, bardziej może czuć ten pieprz syczuański niż tą różę i skórę, którą chciałby czuć, i przez to, że nie lubi takiej mocnej przyprawowości, czegoś takiego ostrego, się nie polubi i to może być dla niego dziwne. To jest zdecydowanie potrzeba tu tolerancji na zapachy, dosyć dużej, polubienia się z wieloma dziwnymi też nutami, bo ja dostrzegam po prostu ogromny kunszt tego zapachu i cały czas Wam powtarzam, że dla mnie to jest normalnie szok, jak genialny jest ten zapach, ale jednocześnie jest dziwny i to muszę mu oddać, że on się nie spodoba każdemu, nie do zakupu w ciemno, tym bardziej za taką kasę. I to by było, słuchajcie, na tyle. Jeszcze myślałam o tym, żeby tutaj włączyć, bo zdecydowanie jest to zapach dziwny, ale o nim zapomniałam, a ponieważ i tak nie mam flakonu, tylko odlewkę, to już tak Wam po prostu powiem, bo na końcu mi się przypomniało. Magic Mushrooms od Boho Boco. To jest zdecydowanie bardzo dziwny zapach, nie dla każdego, nie spodoba on się każdemu. I gdybym tak szczerze miała powiedzieć, no dobrze, ale który z nich uważasz za takiego totalnego dziwaka, to gdybym brała moje doznania zapachowe pod uwagę, to bym powiedziała właśnie Magic Mushrooms Boho Boco, bo to dosłownie zapach grzybów, a nie każdy ten zapach lubi, wręcz takiej tej grzybni. Natomiast gdybym miała powiedzieć to, co myślę, że ogół nie akceptuje, czy jakich nut nie lubi, to według tego, co Wy do mnie piszecie, co widzę na Facebooku i ogólnie jak bardzo potraficie być na anty różnego rodzaju zapachy silnikowe, benzynowe i tak dalej, jakieś motorowe rzeczy, no to bym uważała, że takim najdziwniejszym zapachem będzie jednak Unum. Ale z drugiej strony ja na przykład jak go wącham, to powiem szczerze, ciężko mi to przychodzi, bo ja uważam go za przepiękny, bardzo indywidualny, ale naprawdę przecudny zapach. Ciężko przychodzi powiedzenie tego akurat o tym zapachu, ale jeżeli miałabym brać pod uwagę ogół, to tak po prostu to widzę. Każdy z tych zapachów zdecydowanie podkreśli Waszą obecność, będzie czymś indywidualnym. Być może niektóre Wy już znacie i też uważacie za piękne, ale nadal uważam, że ogół nie zrozumie tych zapachów. No i tak, takie zestawienie Wam przygotowałam. Koniecznie podzielcie się swoimi doznaniami w komentarzu, a jeżeli chcecie poznać któryś z tych zapachów, to dajcie mi znać, chętnie podzielę się jakimiś próbkami. Mam listę perfum, pamiętajcie, i zawsze możecie do mnie na maila napisać o tę listę perfum.
poprosić. Ona jest aktualizowana cały czas i dochodzą tam te zapachy, które dochodzą do mojej kolekcji, więc zawsze można coś sobie domówić. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i buziaczki. Pa!